I tak, po 2 tygodniach wprowadzenia nadszedł czas na nieco mocniejsze bodźce. Także jestem tutaj na ulicy Gajówka w Krakowie i ruszam na jeden z moich ulubionych treningów, a mianowicie Orłowski Classic, czyli to, co już wszyscy znacie. Dzisiaj akurat w wersji takiej, że będę biegał łącznie 70 minut, ale ogólnie będę w tym miał jeszcze 6 serii po 5 razy 100 metrów podbiegu w różnym terenie. Także serdecznie zapraszam. Biegniemy. Wczoraj biegałem bieg mikołajkowy w Niepołomicach, piąteczkę poprzedzoną 8-kilometrowym biegiem na progu tlenowym. No nie był to jakiś bardzo szybki bieg oczywiście, bo też tam nie biegliśmy na maksa, ale tak czy inaczej troszeczkę tych zakrętów na trasie było. Trzeba było zwalniać, przyspieszać, lawirować między ludźmi, więc do łydeczki trochę odczuwam. A teraz ruszam i zaczynam od około 10, może 15 minut krótkiej rozgrzewki. No i zaczynamy podbiegami. No, podłoże dzisiaj bardzo błotniste, nie zdążyło go zmrozić, więc też się trzeba będzie postarać. Natomiast buciki dobrze trzymają, więc nie będzie problemu. Trening rozpoczynamy od tej bardzo prostej formy, czyli odcinków 100-metrowych. Daje to pewność, że wchodząc w sezon nie przesadzimy przede wszystkim z intensywnością, a sprawa druga z objętością tego treningu, gdyż w szczytowej wersji, czyli na przykład 8 serii po 5 200-metrowych podbiegów, wychodzi nawet 20 km z przewyższeniami rzędu 1500, nawet 1600 metrów. Tutaj nie są one aż tak duże, a krótki czas trwania odcinka pozwala przyzwyczaić się do tej specyfiki wysiłku, co też mogliście już obserwować w poprzednim nagrywanym przeze mnie Orłowski Classic, który znajduje się już na kanale. Wybieram tutaj zróżnicowane nachylenia, tak aby dać mięśniom i stawom popracować w różnych kątach, z różną siłą i także aby przyzwyczaić swoją biomechanikę do tego, co nadejdzie w późniejszym sezonie. Pierwsza seria zakończona. No, te setki robi się bardzo przyjemnie w porównaniu do tych setek, bo są przede wszystkim krótkie. Seria numer 2 to już nieco stromszy podbieg. Tu, tak jak wspomniałem, zależy mi na zachowaniu bardzo dużej różnorodności po to, by móc przyzwyczajać mój układ ruchu do tych częstych zmian, które przecież następują regularnie na zawodach. Dlatego też, wybierając do takich treningów teren Lasu Wolskiego, jestem pewny, że mogę w bardzo małym promieniu, bo tutaj zaledwie około 1 km znaleźć podbiegi od nawet 40% do bardziej wypłaszczonych 5-6%. Jest to świetny teren i jak widzicie, nawet w środku miasta można znaleźć idealną okolicę do trenowania biegów górskich. Druga seria zakończona. Dla tych, którzy nie znają Lasu Wolskiego, jesteśmy właśnie na chodniku Malczewskiego, czyli w sumie chyba najstromszej części Lasu Wolskiego. Zaraz będziemy w trzeciej serii biegać najstromszy podbieg również dostępny w tym lesie. Trzecia seria to już naprawdę bardzo intensywny wysiłek. Tutaj biegam bowiem już na chodniku Malczewskiego, czyli jednym z najbardziej stromych podbiegów w obrębie Lasu Wolskiego. Na odcinku 100 metrów możemy tu napotkać nawet takie przewyższenia jak 35-40 metrów na 100 metrach, a biegnąc dalej na odcinku 200 metrowym jesteśmy w stanie wykonać podbieg o średnim nachyleniu 28%. Jest to często niespotykane w dużych miastach, dlatego tak jak wcześniej wspomniałem, w Krakowie jesteśmy szczęściarzami, że mamy tak piękny i tak bardzo dostępny teren. Tu nie ukrywam, jest to najtrudniejsza seria i mięśnie palą dosyć mocno.
trzecia i jednocześnie najtrudniejsza seria zakończona. Teraz na nieco bardziej biegowe. Jeśli chcielibyście oglądać tego typu treści częściej i pomóc mi trochę w mojej twórczości, istnieje mój Patronite, gdzie możecie mnie wesprzeć, a ja dzięki temu będę mógł swoje materiały filmowe publikować na jeszcze wyższym poziomie. Link znajdziecie w opisie, pokażę się Wam też na ekranie. A wszystkim już wspierającym serdeczne dzięki. Seria czwarta, wykonywana w tym nieco bardziej już biegowym terenie, od mostku w skowronkowym dole, przebiegająca obok, uwaga, drzewa 7 sióstr. Jeśli tam jeszcze nie byliście, koniecznie sprawdźcie, jak to wygląda. Jest to przepiękne miejsce, chyba jedno z bardziej urokliwych w Lasku Wolskim. Dzięki temu, że mam okazję biegać treningi w tych bardzo powtarzalnych miejscach, mam też często możliwość porównywania tego Orłowski Classic trening do treningu, zarówno w kontekście tempa, jak i kadencji, czasu kontaktu z podłożem i innych parametrów, które pozwalają nam monitorować trening. Na tych pierwszych treningach podbiegowych zawsze czuć taką fajną moc i świeżość. Natomiast tak jak wspomniałem, to są tylko setki, więc daleko temu jeszcze do klasycznego treningu 200. Tutaj już zaczyna pojawiać się typowe zmęczenie mięśniowe. Z racji na fakt pełnych przerw, bo można powiedzieć, że ten powrót do miejsca startu, czyli w tym przypadku 100 metrów, daje możliwość dosyć dużego wypoczynku. Nie odczuwa się tu aż tak dużego zmęczenia krążeniowo-oddechowego. Natomiast uwierzcie mi, ze względu na narastającą intensywność, razem z czasem trwania ten trening staje się coraz trudniejszy, co jednocześnie jest bardzo dobrą sprawą w kontekście późniejszych efektów właśnie zawodów. Na zawodach w końcu mamy bardzo różnorodną intensywność, różnorodną prędkość, więc ten trening odzwierciedla to niesamowicie dobrze. I jedziemy. Ostatnia, 6. seria. 6. seria, wykonywana na nieco cięższym terenie, bo jak widzicie jest tutaj sporo liści. Była już takim, można powiedzieć, nie tyle gwoździem do trumny, co serią zwiększającą w bardzo duży sposób zmęczenie. Tutaj szczególnie ze względu na zmienne nachylenie, czyli nieco płastszy początek, później nieco bardziej strome nachylenie i znowu wypłaszczenie u góry. Miałem też możliwość potrenowania zmiennego rytmu w trakcie tego jednego odcinka, co po raz kolejny również świetnie odzwierciedla warunki panujące w naszej dyscyplinie, kiedy nigdy tak naprawdę nie wiemy, kiedy będziemy musieli zmienić kadencję, skrócić bądź wydłużyć krok. Dlatego jeśli jeszcze nie próbowaliście Orłowski Classic, polecam wdrożyć to do swojego treningu. Skończyłem pierwszy Orłowski Classic w tym roku. Zawsze ten trening daje w kość, a zróżnicowanie tych nachyleń jest tak duże, że męczy się praktycznie całe ciało. Bo biegałem dzisiaj od 10-7% nachylenia aż po 40%. Także jest co robić. I to już wszystko na dziś. Pierwszy mocny trening do sezonu 2025 za mną. A jeśli Wy chcielibyście zobaczyć takich treningów więcej, rozważcie proszę wsparcie mnie na Patronite. Pomożecie mi bardzo w rozwoju mojej kariery sportowej i też filmowej tutaj na YouTubie. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Dobrych treningów do następnego sezonu i do zobaczenia w kolejnych materiałach.